Lubię poznawać tradycje i kulturę Słowian, ich obrzędy oraz obyczaje. Dlatego jak kiedyś zobaczyłem czarną okładkę, a na niej zwiru wyłaniający się posąg światowida w towarzystwie piorunów, nie mogłem się oprzeć pokusie i kupiłem swoją pierwszą w życiu kasetę black metalową. Prawdziwie pogański polski black metal. A płytą tą jest Behemoth Sven David Storming Near the Baltic. Behemoth z hebrajskiego bestie powstaje w 1991 roku w Gdańsku i do 1992 roku nazywa się jeszcze Baphomet. Założycielami są Adam Nergal-Darski, jeszcze wtedy występujący jako Holokausto, oraz Adam Muraszko-Bal, występujący wtedy jeszcze pod pseudonimem Sodomizer. Są wtedy zafascynowani takimi kapelami jak Kat, Metallica i postanawiają grać tak jak oni. Behemoth w początkowej fazie istnienia był zaliczany do tak zwanego pagan metalu. Liderem, głównym kompozytorem oraz autorem większości tekstów jest nieprzerwanie Nergal. Tutaj taka ciekawostka, w 2007 roku jako pierwszy polski zespół umieścił swoje wydawnictwo na liście Billboardu, w 2007 roku zajmując pozycję 149. W 1992 roku nagrywają dwa dema Endless Domination oraz The Return of Northern Moon z gościnnym udziałem Roba Darkena z Graveland na klawiszach. W 1993 nagrywają kolejne demo From the Pagan Wastelands z coverem Mayhem Death Crash. W 1994 roku nagrywają mini-album And the Forest Dream Eternally wydany przez Pagan Records. A w 1995 Pagan Records wydaje ich debiut Sven David Storming Near the Baltic, który jest zainspirowany pogańskimi wierzeniami. Album został bardzo dobrze przyjęty przez fanów oraz krytykę. Należy zwrócić uwagę, że na klawiszu wspomógł ich sam Cezar z Christagony. Efektem tego wydawnictwa był kontrakt z niemiecką Solisticium Records na wydanie 2 kolejnych albumów. Sven David to album niesamowicie epicki, klimatyczny i tajemniczy, jakby wprost wyciągnięty z mroków dawnych kniei, zaś osadzony w brzmieniach norweskich kapel lat 90. Na płycie dominują szybkie gitary Nergala oraz blackowe pasaże perkusisty Bala. Jest sporo gitar akustycznych i podkładów klawiszowych, które stwarzają tę pogańską atmosferę. Co jakiś czas do naszych uszu dobiega jakiś chórek, a to inna śpiewna partia. Brzmienie na albumie jest bardzo surowe, ale na pewno nie ujmuje ono zawartości muzycznej albumu, wręcz kreuje jego atmosferę. Wokal Nergala jest krzykliwy, nienawistny, wręcz nierzeczywisty. Szkoda tylko, że perkusja jest słabo słyszalna, ale takie to były uroki Studia 8, gdzie była ta płyta nagrywana. Trzeba przyznać, że muzyka zawarta na albumie ma jakąś przedziwną duchową moc, która wylewa się na nas z głośników, tworząc obrazy pradawnych wierzeń, obyczajów, kultów. Szkoda tylko, że ten album został już trochę zapomniany, bo na pewno stanowi ważny punkt zwrotny w karierze Behemotha. To posłuchajmy sobie fragmentów tego wyśmienitego albumu. Na początek From the Pagan Wastelands atakuje nas od razu siłą black metalu, ale tutaj w tle mamy również gitary akustyczne, które prowadzą nas przez bory i knieje pradawne. Na pewno kawałek jest bardzo klimatyczny. High in the Fog to zdecydowanie mój faworyt, jeżeli chodzi o wczesną dyskografię Behemotha. Są tutaj chóry, gitary akustyczne i bardzo śpiewny refren. Tekst traktuje o wampirze, który atakuje swoją ofiarę gdzieś w górach podczas księżycowej nocy. Przywodzi na myśl trochę Draculę Stokera. Na płycie znalazł się również spokojny klawiszowy utwór Ancient, który przywodzi na myśl delikatne fale Bałtyku, które spokojnie muskają złote wybrzeża jeszcze wtedy drewnianego Gdańska. Wolf's Guard My Coffin to duch zniszczenia wstający, aby siać zagładę. Jest ostro, lodowato i bezkompromisowo, ale jest jednak nieszablonowy akcent, takie ala chóry gregoriańskie w środku utworu.
Chciałem wam powiedzieć, że pierwszy raz widziałem koncert Behemota w warszawskiej Rivierze Remont w 1998, gdy występowali przed Limboni Card. Niestety były to czasy przedkomórkowe, także żadnej fotorelacji nie mam, a na internecie również są jakieś szczątkowe informacje co do tego koncertu. Pamiętam tylko, że zrobiło się wino przed koncertem, weszło i było fajnie. W związku z powyższym przedstawię wam fragment koncertu z 2013 z Impact Festiwalu z warszawskiego Bemowa. Było również fajnie. Obczajmy teraz okładkę oraz składkę. Okładka to, jak wspomniałem, światowid wyłaniający się na czarnym tle zwiru w towarzystwie piorunów. Okładka jest w tonacji monochromatycznej i gotycką czcionką pisane logo Behemoth oraz na dole tytuł. Ja mam wersję wydaną przez Metal Mind Production, choć pierwotnie wydała ten album kultowa już Pagan Records. W środku teksty pisane białą czcionką na czarnym tle, a po lewej stronie figura światowida. Na środkowej rozkładówce mamy rysunek takiego drewnianego wielkiego zamku, może to zamek Drakuli. Dalej znowu mamy teksty utworów, a na ostatniej stronie podziękowania od chłopaków z zespołu dla innych zespołów i przyjaciół. Na ostatniej stronie wkładki mamy dwa zdjęcia w ramkach Nergala oraz Bala Ravenlocka, który dzierży w rękach topór. Nad nimi napisane, kiedy płyta została nagrana i w którym studio. Pod spodem informacje od Pagan Records oraz kto był sesyjnym keyboardzistą, czyli Cezar Skystagony, oraz kto wykonał layout, czyli Dark Arts. Na płycie CD mamy wydrukowaną kiepskiej jakości okładkę oraz wytłoczone logo Behemoth i tytuł płyty, których praktycznie nie widać. Na ostatniej stronie pudełka mamy zdjęcie chłopaków, mało co na nim widać, ponieważ zostało chyba wykonane w lesie z lampą błyskową. Nergal dzierży w dłoni jakiś kij i ma odwrócony krzyż, także widać tylko ich twarze. Takie zarysy w zasadzie. Na prawej stronie zaś mamy tytuły utworów napisane gotycką czcionką. One są wydrukowane na tle okładki, także mało też są czytelne. Siedzę sobie i słucham Svente with Storming Near the Baltic i uczucia, jakie mną targają, są takie same jak 25 lat temu. Czuć na albumie tę atmosferę pradawnych wieków. W ogóle super jest posłuchać albumu z muzyką, do której Behemoth ma już tak daleko. A szkoda, bo album to zacny. A teraz zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!